Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ania. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak zrobić taką bluzeczkę nietoperzową, czyli z rozszerzonymi rękawami na dole. Mam nadzieję, że pomysł Wam się spodoba, ponieważ ja już dawno kiedyś obiecałam kilku osobom, że zrobię taką bluzeczkę, więc nadszedł czas, żeby spełnić tę obietnicę. Mam nadzieję, że Wam przypadnie do gustu i wzór, i krój, i sposób wykonania. Jest to naprawdę bardzo prosta bluzeczka, bardzo prosty ścieg, wykonywany praktycznie tam i z powrotem. Zachowujemy tylko szczególnie kilka ważnych sposobów wykonywania tego wzoru, a potem już naprawdę z pamięci można robić cały czas tam i z powrotem. Jest stworzony z takich właśnie bąbelków, fajnie się układających. Mam nadzieję, że tutaj to widać. No i co? I robimy taką bluzeczkę w zasadzie z dwóch paneli. Robimy sobie panel przedni, panel tylny. One są w miarę takie same, ale panel przedni oczywiście będzie miał wcięcie na dekolt, żeby nam na szyi tutaj nic nie przeszkadzało. Zaczynamy bluzeczkę robić od dołu. Ja oczywiście wszystko Wam pokażę. Potem robimy sobie od razu rozszerzenia na rękaw. Z jednej i z drugiej strony. Zszywamy te dwa panele razem ze sobą i na samym końcu robimy delikatne wykończenie, czyli ja tutaj sobie zrobiłam ściągacz taki delikatny na górze, no i oczywiście ściągacze na rękawach z jednej i z drugiej strony, no i oczywiście też ściągacz na dole. Jeśli chodzi o sposób wykończenia tej bluzeczki, to on jest oczywiście dowolny. Wcale nie musicie robić takich ściągaczy, możecie zrobić delikatne wykończenia, możecie nanosić sobie swoje zmiany, jeśli Wam się coś nie podoba, jeśli Wam pasuje zupełnie inny pomysł. Moja bluzeczka jest szeroka, krótka, z takimi właśnie rozszerzonymi rękawami, bardzo fajnie się układa. Nie sądziłam, że mi tak to fajnie wyjdzie, że to fajnie, tak ładnie to będzie się prezentowało. Nawet w takiej wersji krótszej, bo ona nie jest taką bluzeczką zbyt długą. Ja mam tutaj 45 cm i szerokość też w miarę szeroka, 55 cm. Bardzo, bardzo fajnie leży. Naprawdę polecam osobom, które lubią tego typu bluzeczki sobie zrobić, bo naprawdę nie jest trudna. Ja wszystko pokażę Wam krok po kroku, a mam nadzieję, że Wy sobie razem ze mną ją zrobicie. Tak to prezentuje się w przybliżeniu. Jeśli chodzi o włóczkę, ja oczywiście używam cienkiej włóczki do tego typu projektów, żeby właśnie ta część, którą widzicie tutaj, ona się fajnie marszczyła, żeby nie odstawała, bo to jest bluzka tak zwana nietoperzowa, więc jeżeli użyjecie zbyt sztywnej włóczki, może Wam się to tak dziwnie układać pod pachą i brzydko leżeć. Dzięki temu, że wzór jest ażurowy i właśnie lekka, cienka włóczka, to naprawdę to się fajnie wszystko ze sobą układa, nie jest zbyt sztywne. Dlatego ja postanowiłam użyć włóczki od Kokonek. Jest to włóczka naturalna, 100% bawełny organicznej, 1500 metrów, 4 nitki. Natomiast 1500 metrów starczyło mi na taki projekt, który ja zrobiłam, czyli na taką szerokość 55, wysokość 45 i z rękawami takimi w miarę już sięgającymi gdzieś dotąd. Więc to są takie już w miarę powiedzmy długie, ale jeszcze gdzieś tak 5/6, bo ja nie chcę mieć takich długich rękawów. No i zostało mi tylko troszkę motka. Więc jeżeli planujecie szerszą, dłuższą bluzkę, to trzeba kupić sobie tych metrów więcej. To jest niewielka różnica, nawet jeśli chodzi o każde kolejne 100 metry, a czasem lepiej, żeby zostało, niż żeby brakło i był jakiś inny odcień. Ja wybrałam odcień czekoladowy brąz, pomimo że Wam się tutaj mieni czasami fiolet i różne takie barwy. Mam okno dachowe nad sobą i w tej chwili zaraz przejdzie burza, więc po prostu światło się zmienia, wszystko, kolory się zmieniają, ale mój kolor to jest czekoladowy brąz. Czy gorzka czekolada, przepraszam, to jest chyba gorzka czekolada. Tak, gorzka czekolada. I oczywiście szydełko. Wybrałam 3 mm na ścieg, ten, który tutaj widzicie, ażurowy, dodatkowo 2,5 mm, żeby sobie zawęzić ściągacze i wykonywałam ściągacze tym mniejszym szydełkiem. No i w zasadzie słuchajcie, tyle. Mam nadzieję, że pomysł Wam się podoba. Oczywiście czekam na Wasze opinie w komentarzach i serdecznie dziękuję. Także zapraszam. I tak prezentuje się panel, który musicie wykonać na samym początku. Jest to panel tylny. Taki sam mniej więcej będzie panel przedni. Oczywiście on się będzie różnił tylko tym, że robimy wcięcie na dekolt, żeby oczywiście na szyi było nam wygodnie nosić tą bluzeczkę.
Zaczynamy od nabrania odpowiedniej liczby oczek, która będzie stanowiła szerokość tej bluzeczki. Mam na myśli taką pierwszą, pierwotną szerokość, taką, którą zazwyczaj robicie, jeśli robicie sweter czy jakąś bluzeczkę. Następnie oczywiście będziemy sobie cały czas zwiększać, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, po to, żeby stworzyć takie właśnie nietoperzowe, szerokie rękawy. I ostatecznie, kiedy już osiągniecie daną długość tego swetra, tej bluzeczki, mam na myśli taką długość łączna właśnie z rękawami, z panelem i tutaj całą, to wtedy robimy już dalszą część na prosto, bez żadnego rozszerzania, po to oczywiście, żeby powstał taki rękaw. I teraz tak, moja bluzeczka jest krótka, tak postanowiłam sobie ją zrobić. Ma ten ściągacz, który już widzieliście. Tutaj jeszcze nie wiem, jak będzie wyglądał, więc to jest taki pierwszy film. Natomiast Wy możecie sobie sami dowolnie zmieniać tą bluzeczkę, tworzyć sobie szersze rękawy, dłuższą bluzeczkę. Musicie po prostu dobrać odpowiednią liczbę oczek i samemu starać się mniej więcej zaprojektować, jak byście chcieli, żeby wyglądała Wasza bluzka. Ja na początek stworzyłam szerokość panelu na mniej więcej około 55 cm, więc to jest taki szerszy panel, zazwyczaj robię te 50 i postanowiłam, że tylko nieznacznie podniosę go do góry bez żadnych zwiększeń, to jest dosłownie tyle, to jest może 3-4 cm i zacznę zwiększać. Dlatego, że ta moja bluzeczka ma być krótka, ma być tak do pasa, to będzie zakładana na jakiś top, który będzie prawdopodobnie wystawał, więc nie chcę robić zbyt długiej bluzki. Wy natomiast możecie sobie oczywiście tą część tutaj przednią, pierwszą, taką, którą się robi na prosto, zrobić szerszą, węższą. Wszystko zależy od Was. Oczywiście ja Wam pokażę, jak zwiększać, jak tworzyć ten rękaw. Z tym, że ja nie wiem, jak będzie wyglądała bluzeczka, jeśli chcielibyście na przykład zrobić same od razu zwiększenia, czyli zaczynacie od tego miejsca, w którym są same zwiększenia, bo na przykład chcecie mieć cały nietoperzowy sweter czy tą bluzkę. Chodzi o to, że te zwiększenia są dosyć mocne, one naprawdę szybko się tworzą, te zwiększenia, więc za długością, za wysokością tej bluzeczki również idzie długość tego rękawa, więc jeżeli będziecie cały czas tylko zwiększać, na przykład cały czas zwiększać, to Wam generuje jakąś wysokość i jakąś długość rękawa. Może się okazać, że takie mocne zwiększanie tutaj, czyli rozszerzanie, spowoduje, że będziecie mieć za długi ten rękaw, a bluzeczka jeszcze nie będzie zbytnio długa, więc to nie jestem w stanie Wam powiedzieć, ponieważ robię ten jeden model bluzeczki. To jest naprawdę bardzo szybkie rozszerzanie i ja też nie chcę, żeby ona była zbyt długa, dlatego nie wiem. Natomiast Wy oczywiście możecie skorzystać z mojego pomysłu, zobaczyć, sprawdzić, przymierzyć, zacząć nawet robić tą robótkę tak jak chcecie i zobaczyć niestety metodą prób i błędów i prucia, czy Wam dobrze się to zgrało. Zawsze można zmienić zwiększenia, że możecie robić je rzadziej. Ja Wam pokażę, jak będą wyglądały zwiększenia, bo będą w co drugim rzędzie, ale te zwiększenia można zrobić w co trzecim rzędzie na przykład i wtedy już wiemy, że będzie się zwiększało, może nie tak w tą stronę, tylko bardziej pionowo, ale uzyskacie dłuższą bluzkę i nie będzie zbyt długi wtedy rękaw. To oczywiście to są takie moje teraz sugestie, które mogą wejść i te pytania w trakcie, jak zrobić dłuższą bluzkę, czy nie będzie za szeroka, czy nie będzie za długa. Niestety nie odpowiem Wam na te pytania, ponieważ tworzę ten model krótszy i sami musicie na sobie wypróbować tą robótkę, jak to się będzie układało i zawsze możecie dostosować swoje zwiększenia, swoją długość i swoją szerokość. Pamiętajcie tylko, że oczywiście na bieżąco możecie tak samo ustalić, zmierzyć centymetrem swoją długość od rękawa poprzez ciało do rękawa i wtedy będziecie wiedzieć, ile musicie tutaj zrobić centymetrów na tej całej długości, żeby nie przekroczyć pewnej długości, żeby bluzka nie była za szeroka. To już są takie wyliczenia, których nawet ja nie robię, bo robię zawsze na bieżąco i staram się ewentualnie poprawki robić na bieżąco i zmieniać styl bluzeczki. Na przykład jeśli widzę, że idzie bardzo szeroko, to sobie zrobię krótką, nie będę pruła. Jeśli szłoby inaczej, to zrobiłabym sobie długo. Także ja się tym nie przejmuję, ja pokazuję Wam tylko pomysł, jak to można wykonać i ewentualnie jakieś takie porady, które mogą Wam pomóc w stworzeniu innego
rozmiaru. A teraz pokażę Wam wzór. Oczywiście użyję tej samej włóczki, ale innym kolorem, ponieważ na brązowym na pewno nie byłoby widać. Tu mam taki kolor szary i już pokazuję Wam sam wzór. Oczywiście przydadzą nam się na początek 2 znaczniki i przyda nam się również mniejsze szydełko. Docelowo używam szydełka 3 mm, ale żeby zrobić pierwszy łańcuszek używam mniejszego szydełka, ponieważ ten łańcuszek, jeśli zrobicie tym samym szydełkiem, może się zbytnio marszczyć, naciągać, może być większy i może to nieładnie wyglądać. Ja od razu mówię, że ten mój panel już jest wyprany, dlatego tak ładnie wygląda. Zawsze starajcie się po próbce czy po jakiejś części panelu go wyprać i zobaczyć, jak on się układa, bo wszystkie te robótki czasami wymagają wyprania, zanim je zszyjecie, żeby się ładnie ułożyły, żeby to było widać, które pętelki sobie ładnie ułożyć, żeby się po prostu fajnie zszyło. Ja Wam za chwilkę pokażę jeszcze panel przed wypraniem, więc będziecie widzieli różnicę, jak to wygląda. Natomiast teraz nabieramy liczbę oczek, która będzie wielokrotnością liczby 6 i może to być wielokrotność parzysta lub nieparzysta, nie ma znaczenia, gdyż przy wydzielaniu równej części ramienia jednego i drugiego, przy wydzielaniu dekoltu, zawsze w środku może zostać część nieparzysta, czyli tak naprawdę nie sugerujemy się tym. Dobrze wykonać sobie jest próbkę, żeby się nauczyć wzoru i żeby sobie też obliczyć, ile Wam zajmuje dany segment. Ja na przykład nabrałam 21 razy 6 plus 3, czyli nabrałam 129 oczek, żeby uzyskać taką szerokość około 55 cm. Żeby się dowiedzieć, ile nabrać oczek, musicie zrobić po prostu ze mną dowolną próbkę. Taką najlepiej, żeby można było ją jeszcze wybrać i ewentualnie wtedy sobie zobaczyć, jak Wam się to układa. Bo ja już widzę, że 4 takie segmenty dają mi 10 cm. Ale to nie są 4 segmenty, tylko na te 4 segmenty tak naprawdę potrzebowałam 8 raz, 2, 3, tak, 4 segmenty, czyli to by było 4 razy 6 i jeszcze na końcu 3 oczka. Czyli możemy sobie zrobić taką próbkę. 4 razy 6, czyli 24, plus 3 oczka, 27 oczek. Czyli nabierzemy sobie 27 oczek, żeby wykonać tą część robótki. I wybieramy oczywiście mniejsze szydełko i nabieramy sobie te oczka, tak żeby nam się dobrze pracowało. Robię pętelkę podstawową i nabieram 24, 27 oczek, tak? Czyli mamy tak, raz, 2, 3, 4, 5, 6. Dwadzieścia jeden, 22, 23, 24, 25, 26, 27. To jest 27 oczek, żeby zrobić właśnie tą część, o której Wam pokazywałam. Robię jeszcze jedno oczko brzegowe, które nie wliczam do wzoru. I zaczynam od tego drugiego oczka. Odwracam sobie łańcuszek na stronę tylną, żeby widzieć taką pętelkę środkową. I ten rząd przerobimy sobie zwykłymi półsłupkami. Po prostu to jest taki początkowy rząd pomocniczy, żeby później nam ładnie się krawędź układała, więc tutaj nie kombinuję, tylko przerabiam na razie zwykłe półsłupki, czyli pobieram, tutaj jak akurat pobieram włóczkę od dołu, ale to nie ma znaczenia, jeśli pobieracie od góry też może być. Pobieram i przeciągam, czyli tutaj mamy pierwszy półsłupek, zaznaczam sobie tutaj to oczko, no i przerabiamy. Tu my raz, znowu przekładam, pobieram 2, wbijam się w środkową pętelkę, pobieram, przekładam, pobieram 3. To dla osób oczywiście początkujących takie zwolnione tempo, bo czasami mamy takie osoby, które zaczynają od takich robótek, więc czemu nie? Pokażemy również półsłupki, jak tutaj zrobić. I cały czas sobie do końca rzędu wykonuję półsłupki.
I od razu wspominam, że tu, gdzie mam te półsłupki w kształcie litery V, to będzie moja prawa strona. Tak sobie ją zapamiętuję. Nie ma znaczenia tak naprawdę, czy to będzie prawa, czy lewa, jeśli chodzi o zszywanie, bo wzór jest dwustronny, ale ja tak to zapamiętuję, żeby potem wiedzieć, na której stronie będę robiła zwiększenia, czyli rozszerzenia. Tak wygląda lewa, więc ona się różni, a tak prawa. I już tutaj dokończę półsłupki i zaraz wracam. Już tutaj prawie skończyłam, jeszcze mam jedno oczko i cały rząd zrobiony. I od tego rzędu kolejnego już będziemy powtarzać cały czas ten sam wzór i zaczynamy w taki sposób, że robimy 3 oczka łańcuszka. Może być na tej stronie jeszcze wszystko jedno. Raz, 2, 3. Odwracam robótkę. Te 3 oczka łańcuszka traktuję już jako ścieg, czyli tak naprawdę nie wbijam się tutaj już w pierwsze oczko, tylko to jest już początkowy ścieg. Następnie pomijam 2 oczka, raz, 2, 3 i w trzecim, dosłownie w trzecim, nie pomijam tutaj żadnego, mam 3 oczka łańcuszka i teraz raz, 2, 3, w trzecim oczku wykonuję słupek, czyli robię narzut, wbijam się w trzecie oczko, w trzecią pętelkę, przeciągam, pobieram, przeciągam przez 2 pętelki, pobieram, przeciągam przez 2 pętelki. Następnie, uwaga, robię oczko łańcuszka i teraz będziemy robić bąbelek owijany na tym słupku, czyli robię tak, narzut, wbijam szydełko tutaj pod ten słupek, przeciągam włóczkę. Jeszcze raz robię narzut, wbijam szydełko pod słupek, przeciągam włóczkę, jeszcze raz narzut, szydełko pod słupek i przeciągam. Zawsze robię tak, że staram się te wszystkie pętelki mieć w miarę luźno, żeby łatwo mi się przeciągało pod nią włóczkę. W miarę podobny naciąg, w miarę luźno, nie za ciasno, bo wtedy szydełko Wam nie przejdzie. Zobaczcie. I robię oczywiście narzut i staram się w taki sposób przeciągnąć przez wszystkie. Ja oczywiście już mi było za wygodnie. Oczywiście zmieniamy szydełko na 3 mm, ale to jest tylko próbka, więc już nie będę tego jeszcze raz robić, ale zmieniamy na 3. I teraz wszystko przeciągnęliśmy. Przekładam tutaj jeszcze wszystko przez pętelkę. Następnie znowu odliczam 3 oczka łańcuszka. Raz, 2, 3, czyli w trzecim. Wbijam szydełko i stawiam słupek, czyli pobieram tutaj od dołu w taki sposób i robię zwykły półsłupek. Jeśli powiedziałam słupek, to przepraszam, oczywiście półsłupek. Następnie 2 oczka łańcuszka i znowu pomijam 2 pętelki, raz, 2 i w trzeciej stawiam słupek. Mamy raz, 2. Tutaj po tym słupku robię oczko łańcuszka. To jest ważne, później Wam powiem dlaczego, żeby nie zapomnieć o tym oczku łańcuszka. Następnie robię tutaj ten bąbelek, czyli narzut od dołu, wkładam szydełko, przeciągam, narzut, wkładam, przeciągam, narzut, wkładam pod słupek, przeciągam. Ja sobie to wszystko podtrzymuję kciukiem, robię to luźno, żeby fajnie mi tutaj przeszła pętelka. Czasami się oczywiście może zdarzyć, że ona przechodzi nierówno, to lepiej sobie jeszcze raz nawinąć, niż jakby miały nam wystawać te pętelki. Ja już mam wprawę, więc u mnie to faktycznie wygląda tak, jakby to było proste, ale dla osób początkujących wiem, że może sprawiać to trudność. Niestety trzeba sobie to po prostu poćwiczyć. W miarę fajnie wtedy idzie, jeżeli robimy to w miarę luźno. I tutaj po przełożeniu robię oczywiście oczko łańcuszka. I znowu raz, 2, 3, w trzecim oczku, te, które nie jest zajęte, wstawiam półsłupek. I znowu raz, 2, w trzecim oczku słupek, raz, 2, oczko łańcuszka i znowu narzut. Czyli tak naprawdę robię 3 razy narzut. Jeśli macie grubą włóczkę, możecie robić tylko 2 razy narzut. Jeśli macie kordonek na przykład, możecie robić 4 razy narzut. Nie ma znaczenia, ile razy ten narzut zrobicie. Musicie dostosować to naprężenie włóczki i to wszystko do Waszego rozmiaru włóczki, bo czasami może tak być, że na przykład narzut na 3 jest zbyt gruby, bo jest włóczka gruba, więc może wystarczy tylko 2 razy. To też możecie sobie przetestować sami. I znowu 2 oczka łańcuszka
I w trzecim oczku raz, dwa, trzy. Znowu stawiam tutaj półsłupek i powtarzam. 2 oczka łańcuszka, raz, dwa, w trzecim stawiam słupek, raz, dwa, oczko łańcuszka i oczywiście tutaj nawijam. O, luźno przekładam oczko łańcuszka i tutaj robię 2 oczka łańcuszka. A widzicie, może dobrze, że mi wyszedł tutaj błąd. Zobaczcie, co ja tu zrobiłam. 2 razy sobie zaznaczyłam półsłupkiem. Już pewnie to widzieliście. Nie chcę kasować filmu, więc oczywiście wracamy do tego momentu. Poprawiamy ten błąd. Taki dowód, że każdemu się może zdarzyć. Czyli jeszcze raz, bo mi się właśnie coś tu na końcu nie zgadzało, ale już wiem dlaczego. Czyli po tym półsłupku oczywiście są 2 oczka łańcuszka i oczywiście tutaj jest słupek. I też owijamy. Tutaj właśnie jak owijam, to staram się, żeby to było luźne. I o, cyk. I mamy teraz 3 oczka łańcuszka tutaj, więc wbijam się tutaj od razu, tak jak wcześniej. Po zrobieniu tego jednego oczka, teraz mi się wszystko zgadza, wcześniej coś mi się tutaj nie pasowało. Stawiam półsłupek. I znowu 2 oczka łańcuszka i na samym końcu tutaj stawiam półsłupek z narzutem, czyli robię narzut, wbijam się w całą pętelkę, przekładam i robię półsłupek. W taki sposób zaczynamy tutaj. Mamy te części. Na końcu właśnie musi być tutaj ten półsłupek. Oczywiście fajnie, jak wychodzą też błędy w trakcie robienia, bo wtedy możemy zauważać, że coś nie gra i jesteśmy skupieni bardziej. I teraz będzie prościej, ponieważ będziemy wykonywać ten sam wzór cały czas tak samo, czy na prawej, czy na lewej stronie. Będzie to naprawdę prosty wzór, a będzie tylko trzeba zwracać na kilka punktów uwag. I teraz, jak Wam wspominałam, to jest ta część, którą buduję na płasko, bez żadnych zwiększeń i robię tak 4 rzędy. To jest pierwszy rząd, później będzie drugi, trzeci, czwarty i dopiero zrobię zwiększenia. Wy możecie takich rzędów zrobić więcej, nie ma problemu. Ja tylko pokazuję moją wersję. Zawsze zaczynamy przy robieniu tej wersji na płasko tak samo. Troszeczkę się będzie to zmieniało, jak będziemy robić rozszerzenie, bo skośny brzeg musi być trochę większy, żeby się nie zaciągał i nie marszczył. Dla tego prostego brzegu na razie mamy takie zakończenie, a później wprowadzę zmianę. Oczywiście teraz robimy 3 oczka łańcuszka, odwracam i zaczynamy ten sam wzór, który Wam pokazywałam, z tym, że ten wzór już umieszczamy tutaj w tym półsłupku, czyli narzut i zaczynamy od słupka. Raz, dwa. Pamiętamy tutaj o oczku łańcuszka i teraz ten słupek owijamy, czyli narzut, przekładam. Zobaczcie, ja sobie tutaj tak dosłownie przytrzymuję, żebym miała luz, żeby nie było zbyt ciasno. I ostatni. A gdy przekładam, robię to bardzo intuicyjnie. Zobaczcie, moje szydełko robi taki rzut i cyk. Nie staram się zrozumieć, co tam zachodzi w środku. Staram się, żeby to wszystko po prostu przeszło. Oczko łańcuszka. I teraz zobaczcie. Tutaj macie taką pętelkę pod spodem. I właśnie pod tą pętelkę tutaj wbijamy w środek to szydełko tak, żeby tu było całe oczko. I tu zahaczamy półsłupkiem. To jest właśnie ta pętelka, którą robimy właśnie w momencie, kiedy stawiamy słupek. Zobaczcie. Mamy półsłupek, 2 oczka łańcuszka i znowu w tej części tutaj robię słupek, czyli raz, dwa i tu jest właśnie to ważne oczko, to jedno, które z powrotem potrzebujemy, żeby zahaczyć tutaj o tą pętelkę. Dokładnie to, co tutaj zrobiłam, czyli zrobiłam to oczko łańcuszka i też staramy się, żeby nie było zbyt ciasne, bo później Wam będzie ciężko je znaleźć. I znowu owijamy słupek, czyli narzut, raz, narzut, 2, narzut 3, mam, przebieram i cyk, i poszło. I oczywiście blokuję oczkiem łańcuszka i tutaj od razu widzę, że jest ta dziurka, jest ta pętelka, więc wbijam szydełko
i robię półsłupek, cyk, i znowu 2 oczka łańcuszka i to samo, czyli cały czas będziemy robić tak samo. Zobaczcie, tutaj w tym półsłupku robię słupek, pamiętamy o oczku łańcuszka i owijamy, raz, 2, 3, intuicyjnie przekładam oczko łańcuszka i znowu tutaj półsłupek, raz, 2, 2 oczka łańcuszka, pamiętamy o tych oczkach, słupek, raz, 2, oczko łańcuszka, owijamy, cyk, oczko łańcuszka i tutaj oczywiście też mamy to samo i na końcu robimy tak, 2 oczka łańcuszka. Ten koniec zawsze jest taki sam, z tym, że będzie troszeczkę inaczej robione, jak będziemy robić zwiększenie. I w tej przestrzeni tutaj pod całą tą, ja już nie wyszukuję tutaj żadnych pętelek, pod całą tą przestrzeń stawiam półsłupek z narzutem, czyli muszę zrobić narzut, wbijam się w całą tą przestrzeń, przekładam i przekładam przez 3 pętelki. No i mamy już drugi rząd i znowu 3 oczka łańcuszka i powtarzamy, zobaczcie, dokładnie to samo co wcześniej, czyli w miejscu, gdzie był półsłupek, stawiam słupek, oczko łańcuszka. Ja już tutaj przerobię tą część, może bez gadania. Może jeszcze tak, jak widzicie, że ciężko Wam znaleźć to oczko, to można sobie tutaj to rozszerzyć i zobaczycie, że ono tutaj jest. No chyba, że zapomnieliście zrobić, no to może być problem, bo trzeba będzie się jakoś inaczej wbić. Raz. Jeszcze raz. Raz. 2. 3. Przekładam oczko. Oczywiście tutaj jak zaczniecie zawieszać w taki sposób, to się będzie wszystko przemieszczać. Dlatego ja tutaj stworzyłam to oczko właśnie łańcuszka dodatkowe, żeby ładnie blokowało całą tą robótkę. I mamy 2 oczka. I teraz stawiam słupek. Raz, 2, raz. I raz, 2, 3. Przekładam oczko łańcuszka i tutaj i znowu w tym miejscu oczko łańcuszka i tutaj też i na końcu 2 oczka łańcuszka i w tej przestrzeni tak samo jak wcześniej półsłupek i już tworzy nam się tutaj fajny wzorek, to już będzie ładnie widoczne i znowu tutaj jeszcze raz to samo, 3 oczka łańcuszka, słupek, oczko. Mam nadzieję, że już mniej więcej wiecie, jak to się robi. To jest cały wzór, tak naprawdę te rzędy są takie same cały czas, bo wbijamy się w te same miejsca i można szybko załapać naprawdę ten wzór. To nie jest jakiś skomplikowane. No może te bąbelki na początku będą sprawiać problem, ale zobaczcie, że jak luźno będziecie prowadzić, tak jak ja tutaj tą włóczkę, to da się to opanować. Ok, jak celowo tutaj chcę zrobić Wam te 4 rzędy, żeby Wam pokazać, w którym momencie zaczęłam zwiększać. I na końcu półsłupek z narzutem. Zobaczcie, zrobiłam z Wami 4 rzędy. One są naprawdę bardzo proste. Tak jak zauważyliście, to jest ten sam powtarzalny ścieg. Tak wygląda akurat jasnym kolorem. To jest jeszcze przed wypraniem, więc to ma prawo jeszcze nie być tak idealnie równe, na przykład tak jak już tutaj, kiedy te pętelki się wszystkie pozaciągały i ładnie wyglądają.
Ale taka próbka jest ważna, bo uczy nas wzoru i uczy nas też, jak dobrać liczbę oczek. Ja nigdy nie podaję, jak dobrać liczbę oczek na różne rozmiary, więc nawet nie piszcie w komentarzach, bo po prostu tego nie zrobię, bo nie wiem, jaki używacie szydełka, jakiej włóczki. To wszystko zależy od tego też, jak Wy w ogóle przerabiacie sami te pętelki. I zobaczcie, na przykład na tej próbce przed wypraniem te oczka już mi dały 12 cm, a poprzednia mi dała 10, więc jest różnica. Już jest różnica nawet w moim przerabianiu teraz, a wcześniej i przed próbką, przed wypraniem i po wypraniu. Może się okazać, że po wypraniu ona właśnie się inaczej ułoży i pójdzie bardziej do góry i ta próbka, już nawet jak ją tak ustawiłam, to daje mi 11 cm, więc nie ma złotego środka, żeby Wam obliczyć te oczka. Musicie sami zdecydować, jaką szerokość na początku robicie tej bluzeczki, czyli taką podstawową szerokość, na przykład robicie na 50 cm. No to zobaczcie, jeżeli te 4 rzędy, te 4 szóstki dały mi te 11 cm, to już wiem mniej więcej, że właśnie muszę sobie to razy zrobić na przykład 5, tak? To, co tutaj mam, razy 5, czyli jak ja tutaj robiłam raz, dwa, trzy, 4 rzędy, no to za każdym razem będę zwiększać o 4 rzędy, o 4, o 4. Taką metodą chłopską, najprostszą, jakby można sobie to w ten sposób zaplanować. Tak jak wspominałam, ja ostatecznie zrobiłam, nabrałam 129 oczek, ale to wszystko oczywiście zależy od tego, na jakiej włóczce pracujecie i jak przerabiacie te oczka. I teraz tak. Tak jak wspominałam, jesteśmy na prawej stronie, czyli te pętelki są w kształcie litery V i teraz będziemy zajmować się już tym zwiększeniem. Oczywiście Wy wybierzcie próbkę i dobierzcie odpowiednią liczbę oczek. Nie musicie teraz uczyć się zwiększeń, ale możecie. Możecie spróbować te zwiększenia robić razem ze mną, a możecie już dojść do momentu, w którym macie ten pasek, który chcecie, czy szerszy, czy węższy, czy dłuższy i możecie już uczyć się od razu robić zwiększenia. I zobaczcie, tak jak ja Wam tutaj wspominałam, zwiększenia zaczynam robić już w tym momencie. To jest mój panel i on dosłownie tyle zajmował. Jak będą zwiększenia wyglądały? Bardzo prosto, słuchajcie. Tylko zapamiętajcie sobie, na której stronie robicie zwiększenia. Czy na tej, gdzie macie tą prawą, czy na tej, gdzie macie tą lewą. Bo moim sposobem robię co drugi rząd, więc jeżeli zaczęliście robić zwiększenia na tej lewej, przepraszam, na prawej, na przykład na prawej, to zawsze trzymajcie się zwiększeń na prawej. Jeżeli zaczęliście na lewej, to trzymajcie się na lewej. A jeżeli w ogóle robicie sobie co trzeci rząd, no to już nie ma reguły, tylko musicie pamiętać, który rząd jest zwiększający, czyli 2 całe, 1 zwiększający, 2 całe, 1. To wtedy już nie wychodzi parzyście, bo zawsze się gdzieś tam będzie zmieniać. Te kombinacje tych zwiększeń są dowolne, aczkolwiek jak wspominałam, ja nie wiem, jak to wyjdzie. Ja pokazuję tylko moją wersję. Teraz akurat przechodzimy na lewą stronę, więc teraz będziemy trochę inaczej robić krawędź. To znaczy ona będzie taka sama, będzie się tylko różniła jedną rzeczą, po to, żeby właśnie wyrównać sobie tą krawędź, ponieważ krawędź skośna musi być trochę szersza niż krawędź tutaj boczna. Robimy tak jak standardowo, 3 oczka łańcuszka, odwracamy robótkę i standardowo robilibyśmy w tym półsłupku ten nasz wzór, ale my musimy zwiększyć, więc w tej przestrzeni tutaj dodatkowy panel sobie tworzymy. Czyli zobaczcie, od razu robię słupek, czyli tutaj w tej przestrzeni przed półsłupkiem wbijam szydełko i robię słupek, oczko łańcuszka. I teraz na tym słupku robię ten wzór, który wcześniej Wam pokazywałam. 3 razy owijam, przeciągam, robię oczko i jeszcze przed tym półsłupkiem, czyli za słupkiem tym, wbijam szydełko tutaj, robię półsłupek i teraz dopiero robię 2 oczka łańcuszka i dopiero teraz przechodzę do tej części wzoru, od której bym zaczynała, gdybym nie zwiększała. Czyli zwiększenie jest w przestrzeni tej tutaj przed półsłupkiem. I dopiero teraz przerabiam sobie tą część bez zwiększeń, czyli taką standardową. Ja sobie to tutaj szybko przerobię z Wami. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy. Przerabiamy.
też. I raz, dwa. Po zrobieniu już tylu bąbelków, uwierzcie mi, już nawet nie patrzę na to, jak ja na to robię naciąg. One się po prostu same mi tutaj nabierają, same się prowadzą, więc trzeba to po prostu poćwiczyć. Te owijanie, ten naciąg włóczki i to przekładanie. O, wszystko ładnie samo szydełko prowadzi, jeśli macie dobry haczyk oczywiście na szydełku. No i zobaczcie, tutaj już bym teoretycznie zakończyła, zrobiłabym sobie 2 oczka łańcuszka i postawiłabym półsłupek, ale nie możemy zakończyć, bo też musimy oczywiście rozszerzyć dokładnie tak jak tu, bo rozszerzenie będą w 2 bokach, więc po zrobieniu 2 oczek łańcuszka również w tej przestrzeni stawiam jeszcze słupek, oczko łańcuszka, robię narzut i robię właśnie ten bąbelek, robię oczko, jeszcze raz tutaj za tym słupkiem wbijam się, stawiam półsłupek, jeszcze 2 oczka łańcuszka i teraz właśnie tu jest zmiana, że zamiast półsłupka nawijanego, czyli takiego z narzutem, stawiamy słupek, czyli ten dłuższy słupek. Dzięki temu ta krawędź nie będzie się marszczyła. Mamy zrobione rozszerzenie z jednej i z drugiej strony. Jak to wygląda? Że mamy raz, 2, 3, 4 rzędy, a tu pojawia nam się 5. rząd, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. On dopiero będzie fajnie wyglądał, jak przerobicie teraz na prawej stronie tą część, bo teraz robimy 3 oczka do góry i nie dodajemy nic, absolutnie. Przerabiamy tą część tutaj, czyli standardowo zaczęłaby się od tej strony, ale dodaliśmy tą część, więc zaczynamy od tego tutaj półsłupka i tutaj stawiamy słupek i kontynuujemy. Raz, 2, 3, słupek, oczko łańcuszka i oczywiście tutaj tak samo półsłupek. Raz, 2, 3, o przepraszam, 2 oczywiście i tutaj w tej części, gdzie jest półsłupek, słupek, oczko łańcuszka. Raz, 2, 3. Ja już tutaj nie chcę zbytnio tłumaczyć wzoru, tylko chcę Wam pokazać, jak to będzie wyglądało. Już nawet widać to zwiększenie. Dojdę sobie tutaj do tej części. Jestem już tutaj, zobaczcie, na końcu, gdzie mam te raz, 2, 3, 4 główne rzędy i przerabiam ten boczny rząd, czyli też go muszę tutaj przerobić. Dosłownie 2 oczka łańcuszka. Tutaj mam ten półsłupek. Wbijam się w cały ten półsłupek i przerabiam tak samo. I tutaj muszę sobie na boku tak samo wyszukać tej pętelki, półsłupek, 2 oczka łańcuszka i pamiętajcie, że tutaj stawiamy słupek, czyli ten dłuższy. To jest taka jedyna rzecz, którą trzeba zapamiętać, że tu na końcach stawialiśmy półsłupek z narzutem. Jeśli zaczniecie stawiać tutaj słupek, może się okazać, że będzie za szeroka ta krawędź i będzie się marszczyć. Natomiast jeżeli się pomylicie i tutaj znowu postawicie półsłupek z narzutem, to ona też może się Wam marszczyć, bo ja już też próbowałam i musiałam pozmieniać, dlatego tutaj jest słupek, a tu półsłupek, ale zawsze są 3 oczka łańcuszka do góry. To jest akurat plus. I zobaczcie, widać już, jak mocno idzie to wszystko na boki, że tutaj są te rozszerzenia, że powstaje kolejny rząd, czyli mamy już po jednym rzędzie z każdej strony. I teraz odwracam na lewą stronę, bo tutaj mam na prawą i znowu robię zwiększenie. Tak, będę robiła zwiększenia, czyli 3 oczka łańcuszka, odwracam i tutaj w tej przestrzeni stawiam kolejne, czyli to, co tutaj robiłam, czyli znowu dodaję kolejny rząd. Na lewej stronie dodaję sobie rzędy. Tak robię. Jeżeli Wy ustaliliście, że na prawej, może być, nie ma problemu. Po prostu pilnujcie się tej samej strony, żeby Wam to fajnie równo wyszło. I zarówno z prawej, jak i z lewej, na końcu, na początku dodajemy sobie ten rząd. Czyli znowu, wszystko się dzieje w tej przestrzeni tutaj. Jest słupek, jest oczko łańcuszka, jest bąbel nawijany na słupek, jest przeciągnięcie, jest oczko i jeszcze tutaj w tej przestrzeni przed półsłupkiem półsłupek
i dopiero 2 oczka łańcuszka i standardowo już przerabiamy dalej. W taki sposób. Czyli teraz tak, zobaczcie, już mam ładny skos, dojdę do tego momentu. Jestem tutaj prawie na końcu, oczywiście tak, mam do zrobienia jeszcze tutaj stały rząd, który wcześniej robiliśmy nowy. O, i oczywiście na końcu też powtarzam zwiększenie. Tutaj mam trochę więcej przestrzeni, więc robię 2 oczka łańcuszka, słupek, oczko, raz, 2, 3, przekładam, jeszcze w tej przestrzeni półsłupek, 2 oczka łańcuszka, no i tak jak wspominałam, słupek i tyle. I tak jak mówię, to się będzie ładnie układało, przynajmniej na mojej włóczce i tą metodą, którą ja tutaj wykonuję, to mi się sprawdziło, ładnie wygląda. Kolejny rząd mamy dodany na lewej stronie, więc na prawej stronie przerabiamy to, co dodaliśmy, czyli zaczynamy od tego i idziemy sobie po kolei. To jest moja technika na uzyskanie tego, co ja zrobiłam. Jeżeli uznacie, że to się zbyt mocno rozszerza i nie chcecie takich grubych rozszerzeń, możecie to robić, spróbować nie rozszerzać co drugi rząd, tylko co trzeci. Tylko wtedy się trzeba pilnować, żeby równo powstawały Wam te rzędy po boku, w takim sensie, żeby nie zapomnieć w którymś boku czegoś zrobić, bo to będzie widoczne. Nawet ja niestety musiałam próć, bo gdzieś mi się zapomniało dodać jednego rzędu i wtedy nawet już też widać, bo te boki inaczej idą. Jeśli jest wszystko dobrze dodane, to będziecie mieć ładną, równą krawędź. Jeżeli widzicie, że gdzieś Wam się coś krzywi, zakrzywia, czy nawet jest taki dołek, czy wybrzuszenie, to albo zrobiliście 2 razy, albo po prostu zapomnieliście. I ostatecznie jest tak, że widać, w którym momencie rząd wychodzi już od rękawa. U mnie tutaj jest w tym momencie te rzędy są dodawane, bo ten idzie jeszcze na prosto. Rzędy dodawane tutaj muszą się oczywiście zgadzać zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Jeżeli uznacie, że to by było na tyle, że przy tym dodawaniu uzyskaliście odpowiednią już tutaj powiedzmy długość na rękawy i na panele, to w kolejnych rzędach robicie wszystko na prosto, tak jak ja tutaj. Kończycie i robicie na prosto. To już nie wymaga pokazywania, bo tak naprawdę przerabiacie sobie na prosto i też na taką wysokość, jaką chcecie, bo to może być jeszcze wyższe, to może być naprawdę nie dość, że szeroka bluzka, to jeszcze ten szerszy rękaw, bo jego będzie można przecież tak naprawdę zwęzić ściągaczem, więc tu też jeszcze budujecie wysokość. Ja akurat tutaj mam zbudowane 15 cm, ale chyba sobie jeszcze podniosę wyżej, czyli na wysokość tej bluzki składa się ta część tutaj i ta, którą sobie tutaj zrobicie. To możecie sobie rozrysować, zaplanować na centymetry dokładnie, no i oczywiście jeszcze ściągacz. Czyli jeżeli planujecie sobie taki sweterek, taką bluzeczkę, to możecie sobie założyć, że na przykład ściągacz jeszcze będzie miał, załóżmy, ja jeszcze nie mam tutaj 8-10 cm. Na przykład ta część tyle. Ta część chcę, żeby też wyniosła ile? No i ta ile. I w taki sposób powstaje Wam długość bluzki. Tak jak wspominałam, ja robię bardzo spontanicznie, więc ode mnie się nie dowiecie, jak dokładnie to rozplanować, bo ja po prostu lubię sobie tak spontanicznie zmieniać plany. Jeśli widzę, że mi idzie inaczej niż myślałam, to znaczy, że tak ma po prostu być, a nie inaczej. I teraz tak, ten panel mam już gotowy, wyprany i ja zaczęłam już też oczywiście robić sobie panel przedni, dokładnie tyle samo oczek, taki sam sposób przerabiania, tylko przy panelu przednim musicie się pilnować, żeby zrobić tyle samo rzędów rozszerzających. To robi się bardzo prosto, że po prostu rozszerzacie do momentu, kiedy uzyskacie taką samą liczbę rzędów. Mam na myśli takich właśnie bąbelkowych rzędów. No i to samo sprawdzacie, ile rzędów tutaj bez zwiększeń robiliśmy, żeby sprawdzić. Albo sobie to piszecie, albo sobie to na bieżąco sprawdzacie przy pierwszym panelu. Jest to proste, bo wystarczy sobie wziąć dowolny panel z dowolnego tutaj brzegu i sprawdzić, jak się układa. Zawsze możecie sprawdzać tak, ok, tutaj mam prowadzącą włóczkę, więc drugi panel będę robiła tak samo i sprawdzam, ile rzędów mam zrobionych. Takich
bąbelków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. I 16 bąbelek kończy mi się tutaj, bo już mam końcówkę, czyli musi być na wysokość 16 na przykład takich bąbelków tam i z powrotem. Na bieżąco, jeżeli nie lubicie robić notatek, bo Wam się gubią, to zawsze możecie dosłownie zczytać z panelu. A teraz pokażę Wam ten panel przedni i to jest mój panel przedni. On, jak zauważyliście, no nie ma jeszcze tak wyraźnej struktury wzoru, bo właśnie nie jest wyprany, ale też ładnie się układa, nie jest zmarszczony, nie jest jakoś tak, że wymaga nie wiadomo jakiego naciągania czy układania, więc to wygląda tak przed wypraniem. Pamiętajcie, że przed wypraniem również może być inna wysokość panelu, bo oczywiście ona też się tutaj będzie różnić, w zależności od tego, jak tutaj się nam włóczka ułożyła. Ja sobie dokładnie sprawdzę, ile się to u mnie różni, tak z ciekawości, bo nie sprawdzałam. No, powiem Wam, że się różni, bo tutaj w tym momencie, no brakuje mi jeszcze rzędów, ale na pewno na wysokość jeszcze się będzie różniła. I zobaczcie, na panelu tylnym mówiłam, że możemy się sugerować, żeby sobie sprawdzić, gdzie będzie dekolt. Oczywiście ja mam tutaj 21 takich rzędów, jeśli chodzi o ten zwykły panel, więc wyszukuję sobie środek tego panelu, tak? Ja mam akurat nieparzystą liczbę oczek, ale to naprawdę nie ma znaczenia. Wyszukujemy sobie środek, czyli możemy sobie po prostu iść tutaj łapkami po kolei, sprawdzać, które rzędy to są te środkowe. No to jest u mnie akurat ten środkowy rząd, więc na podstawie tego będę sobie planowała teraz dekolt. Czyli zobaczcie, wiem, że ten jest środkowy, potrzebuję mniej więcej 25 cm, więc obliczę sobie, ile rzędów zostawić sobie po boku. I to już oczywiście sobie zrobiłam na panelu przednim, czyli ten, który mam tutaj. Technikę miałam taką, że tu jest pierwszy rząd, czyli mamy tak, raz, 2, 3, 4, 5. W szóstym rzędzie wpięłam sobie znacznik i również z tej strony raz, 2, 3, 4, 5, 6. W szóstym rzędzie wpięłam sobie znacznik, ponieważ mniej więcej na tej szerokości tutaj uzyskałam tą szerokość tam 24 cm. To jest tutaj mniej więcej, nie wiem, czy to chyba nie widać, bo się 24 cm. Po co to robię? Po to, że teraz ostatnie 4 rzędy będę pomijała dekolt. I robię taki dekolt w cięcie, takie z kwadratu, ale to się ładnie zaokrągli. Więc teraz tak, w zależności od tego, na którym rzędzie skończyliście tutaj, oczywiście musicie o 4 albo nawet o 5, jak wygodniej, jak bardzo szeroki chcecie mieć dekolt. Czyli tak, ja mniej więcej policzyłam sobie, ile tutaj było tych bąbelków i policzyłam, że ostatnie 4 bąbelki zrobię na wcięcie dekoltu. Raz, 2, 3, 4. Czyli brakuje mi dosłownie 4 rzędów, żeby uzyskać już taką samą wysokość tego panelu przedniego co tylnego, więc ostatnie 4 bąbelki przerabiam tylko do tego znacznika. 4 rzędy do tego znacznika. I to samo zrobię tutaj. 4 rzędy do tego znacznika po to, żeby mieć wolną przestrzeń na dekolt. Ja już to sobie właśnie tak wyznaczyłam, ale oczywiście Wy możecie to zrobić dowolnie. Wcale nie muszą być 4 rzędy, mogą być 2 rzędy, może być w ogóle tych rzędów jeszcze więcej, jeżeli chcecie mieć szeroki. To są takie moje obliczenia, delikatne wcięcie. Czyli tak, teraz akurat ja tutaj jestem na lewej stronie, ale to nie ma znaczenia, bo możecie to zrobić na każdej stronie oddzielenie. To nie musi być na tej samej stronie. To wszystko zależy, jaką sobie zrobiliście tutaj wysokość ręki. Pamiętajcie, że to jest ta szerokość mniej więcej już tutaj, więc ona nie potrzebuje mieć takiej szerokości. To jest mniej więcej tu. I teraz dojdę mniej więcej do tego zacznika i zaraz Wam powiem, jak będę wracała, czyli w którym momencie robię obrót, żeby pominąć część na dekolt. Dobrze, doszłam do znacznika. To jest ten mój 6. rząd, tak cały mniej więcej zaznaczony, ponieważ ja chcę go jeszcze zabrać. Czyli tak naprawdę wypinam ten znacznik i wiem, że tutaj muszę jeszcze wykonać ten sam ścieg, czyli tutaj jeszcze 2 oczka łańcuszka. Czyli ten 6. zabieram sobie. To tak naprawdę nie musi być 6, to może być każdy dowolny, tylko chcę Wam pokazać, jak będzie wyglądało tutaj to rozdzielenie. Zobaczcie,
mocuję sobie. Mam nadzieję, że widać. Niestety nagrywam już wieczorną porą, wręcz nawet słyszę świerszcze. Nie wiem, czy wy będziecie słyszeć te świerszcze. Wiem, że jest też brązowa włóczka, ale pokazywałam to wszystko na szarej. Chcę tylko ten moment pokazać rozdzielenia. I w tym momencie mam cały pobrany 6, ale muszę jeszcze jakoś zakończyć, więc robię 2 oczka łańcuszka, narzut i pod tą przestrzeń się tutaj wbijam i robię półsłupek z narzutem, czyli jakby totalnie tutaj nie w słupku, tylko w tą przestrzeń. Potrzebuję tej przestrzeni, żeby po prostu zakręcić. I teraz 3 oczka łańcuszka i robię odwrotną stronę. Tutaj natomiast będziemy musieli doczepić włóczkę. Ja sobie zaznaczę, w którym miejscu, od której strony, bo ten znacznik może mi się pomylić, ale jeśli wepnę tutaj znacznik, to znaczy, że na tej stronie muszę zaczepić włóczkę, bo idę od tej strony do tej. I teraz tutaj jest prosta sprawa, bo odwracam i robię tak samo jak zwykle, czyli tutaj po prostu ten bąbelek. Tutaj się już nic nie zmienia. Dosłownie 4 rzędy muszę wykonać tej części i zaraz do Was wracam. Dobra, zrobiłam sobie te 4 rzędy, które u mnie akurat brakowały. Tak jak wspominałam, to wszystko zależy od Was, ile sobie wyznaczycie takich rzędów. I tutaj na końcu oczywiście odcinam sobie tą włóczkę i robię oczka ścisłe. I jeszcze Wam pokażę teraz, jak tą drugą część zrobić. Oczywiście ja sobie tutaj zaznaczyłam, którą stroną szłam, więc tu było zawracanie, to teraz tu odtąd muszę zacząć, dlatego też wpiłam sobie ten znacznik, żeby wiedzieć. I teraz tak, jedną stronę mamy, teraz drugą stronę. Wszystko jedno, czy zaczęliście zawracanie na prawej czy na lewej stronie, po prostu trzymajcie się tutaj tej jednej strony. Ten 6 rząd ma wchodzić do mojego rzędu, więc muszę doczepić włóczkę w tej przestrzeni. Dokładnie tak jak tu doczepiałam w tej przestrzeni. Czyli robię sobie pętelkę podstawową i dosłownie wbijam szydełko, wkładam szydełko w tą przestrzeń i tutaj przeciągnę i zrobię oczko ścisłe, a tak naprawdę muszę zrobić po prostu 3 oczka łańcuszka. I już sobie tutaj wypnę znacznik, bo już wiem, gdzie to jest. I po tych 3 oczkach łańcuszka zaczynam ściek, czyli po prostu ten od tego tutaj półsłupka. Czyli kontynuujemy dokładnie tak, jak nas prowadzi wzór, po to, żeby się to ładnie wszystko zgrało. No i tutaj oczywiście wiem, że moim celem nie jest pokazanie wzoru, tylko po prostu jak zrobić ten dekolt, czyli zaczynamy od 3 oczek łańcuszka, a tutaj jakby pomiędzy tymi wzorami zaczepialiśmy sobie włóczka. I tak samo jest tutaj i w środku mi zostało 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, czyli nieparzysta liczba, no bo mam nieparzystą liczbę, więc ja to tak zrobiłam. No i co? No i dalej oczywiście też robię tam i z powrotem 4 rzędy. Skończę ten panel, muszę go wybrać, bo pierwszy też jest wybrany i pokażę Wam, jak już sobie dokończyć całościowo tą robótkę. Dobrze, słuchajcie, mam już wybrane 2 panele. Już jest dzień, więc będzie trochę inne światło. Pewnie lepsze, ale no tak czasami bywa, że nagrywam wtedy, kiedy mogę. I teraz, słuchajcie, oczywiście musimy zacząć już zszywać te 2 panele. Zaczynamy od zszycia tutaj, na tej części, na tak zwanym takim przedłużonym rękawie na górze i potem będziemy zszywać już całkowicie tutaj ten bok. Ja już pierwszą część zszyłam. Fajnie to wygląda. Natomiast oczywiście szybciutko Wam pokażę, jak ja zszywam. Wiem, że ja już często pokazuję, ale dla tych osób, które są tu pierwszy raz, to pokażę, jak to zszyć. Oczywiście układam bluzeczkę na domyślnej lewej stronie, ponieważ one są naprawdę bardzo podobne, to w zasadzie nie ma większej różnicy. No jedyną różnicą jest tutaj ten łańcuszek, który wyznaczał mniej więcej mi lewą stronę. I teraz tak, oczywiście zaczynam sobie od tej krawędzi. Teraz tak, oczywiście ja pokażę Wam moją metodę zszywania, Wy możecie to zrobić dowolnie. Jedną rzecz, jaką zauważyłam w tych panelach, to ponieważ nie ma tak naprawdę znaczenia, która strona jest prawa, a która lewa, ale żeby ładnie równały się tutaj te krawędzie, to przez pomyłkę jedną ze stron położyłam na prawej, a drugą na lewej.
tak jak tutaj widzicie, w środku tutaj mam prawą, a tutaj mam lewą. Co mi to dało? W zasadzie ja to zrobiłam przez pomyłkę, ale zauważyłam, że dzięki temu mam te same zakończenia z jednej, jak i z drugiej strony. To będzie zupełnie inaczej wyglądało, te zakończenia, jeśli będziecie mieć właśnie lewa do lewej, czy tam prawa do prawej, bo zawsze każda strona się inaczej tutaj nam kończyła. Możecie zrobić tak jak ja, już jako nie pomyłka, tylko jako to, co mieliście zrobić. I ja po prostu zrobiłam to przez pomyłkę, ale ładnie mi się wtedy ścieg zszedł. O co chodzi? W tym momencie mam położone panele właśnie różnie i zaczynam od jednej z tej krawędzi. Zobaczcie, ona mi się zaczynała tutaj półsłupkiem i bąbelkiem i dokładnie tak samo jest półsłupek i ten bąbelek. I dzięki temu ja mogę dopasować sobie właśnie wzór i iść oczko po oczku i ładnie sobie zszywać, żeby wzór fajnie leżał. I zaczynam od tego punktu tutaj, wbijam sobie szydełko w oczko, łańcuszka tutaj na początku, i wbijam sobie oczywiście też tutaj mniej więcej, bo tu jest ciężko się przebić, więc mniej więcej. Robię pętelkę podstawową. Zaczepiam. Przekładam. I oczko ścisłe. I tak będę zszywała, że po prostu pobieram. Tutaj wbiję się w całą tą przestrzeń, bo ciężko będzie mi wybrać oczko, ale potem już będę wybierała oczko. I zobaczcie, tu mam półsłupek, więc wbijam się w ten półsłupek i wbijam się też w półsłupek z drugiej strony, przeciągam i zszywam. Tutaj mam kolejne oczko, mniej więcej, wbijam się i tego samego oczka szukam z tej strony. Mam bardzo fajne dzięki temu ułożenie do ładnego zszywania, dlatego fajnie mi wyszło, że wyszło w taki sposób, a tak jak mówię, odróżnić stronę od prawej, od lewej, to naprawdę trzeba by specjalisty. Słuchajcie, i teraz popatrzcie, tu gdzie mam większy łańcuszek, dłuższy, to staram się przebić chociaż przez jedną pętelkę, bo ciężko będzie pobrać jakby całe oczko i jakąkolwiek pętelkę też z drugiej strony i przekładam. I widzę, że tu jest kolejna pętelka. Jakby staram się to robić pętelka po pętelce, bo dzięki temu wiem, że pójdzie ładnie równo i ścieg też będzie fajnie wyglądał. Tu znowu mam półsłupek, więc przekładam. I też ważne jest to, żebyście tych oczek ścisłych zbyt mocno tutaj nie zaciskały, żeby one były luźne, bo dzięki temu nie będzie się Wam właśnie tutaj na rękawach marszczyć. I tak to mniej więcej wygląda, po prostu spokojnie, oczko po oczku sobie tutaj nabijam, starając się właśnie zachować ciągłość ściegu. Tu, gdzie nie widzę tej pętelki, po prostu z góry przebijam się dowolnie w oczko, tak żeby się tutaj wbić, tutaj wbić i przekładam. I tutaj jeszcze wiem, że są dwie pętelki, więc dwie, a tutaj już widzę, że jest półsłupek i przekładam. Dzięki temu właśnie w ten sposób będzie ładnie zszyta ta krawędź. I tak zszywam całe ramię do momentu oczywiście, aż miałam tutaj panel przedni niższy, więc musi mi się to ładnie zrównać, rząd do rzędu. Ponieważ idę oczko po oczku, to wiem, że to zrobię równo i ścieg będzie wtedy fajnie wyglądał. Po zszyciu tej części na rękawy oczywiście zszywamy bok. Bok nie ma takich pętelek jak z góry, ale pobierać będę dowolne tutaj pętelki, jedna po drugiej. Tutaj również nie ma jakby wyznacznika, gdzie się wbijać, po prostu tak, żeby się ładnie dwie krawędzie zeszły aż do samego ramienia, czyli tę część zszywamy sobie również oczkami ścisłymi aż do tej części. To będzie dokładnie takie same zszywanie, więc już nie będę pokazywać. Zaraz się połączymy, żeby zrobić ostateczne wykończenie robótki. Dobrze, słuchajcie, moja bluzeczka jest już zszyta, już spróbowałam zrobić sobie ściągacz na jednym rękawie, więc zaraz Wam pokażę, jak można sobie zrobić taki ściągacz. Ale na początek jeszcze, zanim zrobimy ten ściągacz, to obrębię tutaj
ten dekolt. Oczywiście tak, mój dekolt jest szeroki, to jest luźna bluzeczka, ale chcę, żeby ładnie tutaj miał wykończenie, więc delikatnie tylko obrębię sobie go oczkami ścisłymi z narzutem. Pamiętajcie, że na takim dekolcie też możecie sobie zrobić taki ściągacz. To wszystko zależy od tego, jak chcecie, żeby bluzeczka wyglądała. Ja natomiast chcę, żeby na górze miało delikatne tylko obrębienie, więc po prostu pokażę Wam, jak to zrobić. Jestem mniej więcej tutaj na łączeniu rękawa i będę szła dookoła zgodnie z wskazówkami zegara, więc mniej więcej tutaj w miejscu, w którym łączyłam bluzeczkę, łączyłam panele, doczepię włóczkę i już sobie tutaj doczepiamy. Powiem Wam, że już mierzyłam tą bluzeczkę i po prostu jestem bardzo zadowolona, że wyszła mi taka szeroka, króciutka, fajna. Rękawy się świetnie układają. Nie są zbyt masywne, ciężkie, więc naprawdę polecam sobie zrobić taką bluzeczkę, jak ja tutaj mam. Oczywiście za dużo gadam, za mało robię i się nie chcę przejść pętelka, ale już ją tutaj przekładamy. Ok. I zobaczcie, mamy tutaj takie krawędzie, które będę wykorzystywała po prostu do obrębienia najprostszego, czyli robię narzut, wbijam się pod całą tą przestrzeń, przeciągam i przekładam. I znowu narzut, kolejna przestrzeń, przekładam. W takich przestrzeniach to zależy od Was, ile Wy zrobicie takich oczek. Ja na przykład widzę, że to jest szeroko, więc zrobię 2 razy. W kolejnej przechodzę, też zrobię 2 razy. Robię to bardzo intuicyjnie. Nie staram się doliczać żadnej liczby oczek. To po prostu ma ładnie wyglądać i ładnie być obrębione. Jeżeli na przykład macie zbyt szeroki ten dekolt, to rzeczywiście na tym etapie możecie się pokusić, żeby zmniejszać te obrębienia. Natomiast jeśli ma zostać taki, jaki jest, to staramy się na luzie dodać tyle oczek, ile widzicie, że potrzeba, żeby się w miarę tutaj ładnie układało. Cały czas dookoła. Po prostu. Można sobie też wyrabiać te nitki, które gdzieś tutaj Wam się pojawiają, przeciągać pod w taki sposób, żeby później nie musieć już ich przerabiać. Tu, gdzie jest ten bąbelek, to mogę się właśnie wbić w oczko, żeby to tutaj przerobić. Tu widzę, że mam małą przestrzeń, więc zrobię sobie 1. W kolejnej widzę, że mam większą, więc zrobię sobie tutaj 2. Tu, gdzie jest bąbelek, biję się właśnie pod tą całą. I tak mniej więcej będę obrębiała dookoła, cały czas w dowolnych miejscach. Tu, gdzie widzę, że potrzeba, po prostu oczkami ścisłymi z narzutem. Będzie takie naprawdę fajne, szybkie obrębienie, żeby ładnie to wyglądało. I jeszcze dosłownie tutaj kilka zrobię z Wami. I tak zrobię dookoła i zaraz Wam pokażę, co dalej, czyli przerobię sobie tutaj dookoła. Dobrze, słuchajcie, ja już sobie obrębiłam, mój dekolcik się już zawęził, fajnie wygląda, więc to, ile zrobicie sobie takich też oczek w danych miejscach, zależy od tego, jak Wam się właśnie to wszystko pozawęża. I mniej więcej jestem na początku, tutaj mam pierwszą pętelkę, więc nie zaznaczyłam, ale ją widzę i zrobię oczko ścisłe. I w zasadzie można by już skończyć i oderwać, znaczy zrobić oczko ścisłe i tyle, ale jeżeli chcecie, żeby to ładnie wyglądało, można jeszcze raz jedno okrążenie zrobić, pobierając na przykład tylne, tutaj też nie będzie widać, ale można jeszcze jeden ściek zrobić, wbijając się na przykład w tylną nitkę od tej pętelki i jeszcze po prostu sobie tutaj ładnie wyrównać ten ściek. Nie będzie może widać, ale już tutaj Wam pokazuję igłą. Mamy całą pętelkę, więc teraz tylko pobieram tylną część tej pętelki, tylną nitkę tej pętelki i robię dokładnie ten sam ściek, czyli muszę się wbić od góry i przeciągnąć i tak po prostu je robię sobie dookoła, tak żeby jeszcze ładnie tutaj to wyglądało. Będzie taki dodatkowy ściek. Tutaj już mamy ładne oczka, więc robimy oczko po oczku i będzie po prostu takie wykończenie, może stabilniejsze,
też oczywiście robię to wszystko dookoła. No dobrze, zrobiłam już drugie okrążenie, jestem mniej więcej tutaj na początku, więc znowu już kończę sobie tutaj, wbijając się w całe oczko, łączę to połączenie mniej więcej i zaciskam. Tak będzie wyglądać mój dekolt. Mój dekolt się już zdążył zawęzić, więc jeśli nie chcecie go zbytnio zawężać, musicie po prostu dać sobie więcej, już tutaj do Was idę, więcej tych oczek ścisłych w tych przestrzeniach, jeżeli ma być luźniejszy. Mój natomiast był już luźny, więc ja go sobie zawęziłam w ten sposób i tutaj mam 29-30 cm i fajnie już leży. No i teraz słuchajcie, weźmiemy się za ściągacz. Ściągacz pokażę Wam, są to zwykłe reliefowe słupki zbijane od tyłu przodu, więc nie ma tutaj żadnej trudności. Jedynie co to pokażę Wam, jak to zrobić. I tak, zacznę może od rękawa, bo tu będzie trudniej, tu po prostu nie mamy takich oczek łańcuszka, więc będę się wbijała w te przestrzenie. Natomiast tutaj na dole jest o tyle to prościej, że mieliśmy tutaj już przygotowane właśnie nasze słupki, półsłupki, przepraszam, więc będę z nich korzystała, żeby zrobić ściągacz. Ale moje półsłupki na dole, mój w ogóle jest szeroka ta bluzeczka, więc ja będę jeszcze trochę zawężała na dole, żeby fajnie się na dole ściągnęła. Jeśli macie odpowiednią szerokość, to tego nie musicie robić, natomiast na dole sobie lekko zawężę. A tutaj też ściągacz zależy od tego, jaki szeroki macie rękaw, jak bardzo potrzebujecie sobie zawęzić. To wszystko możecie sobie na bieżąco właśnie teraz modyfikować w taki sposób, że jestem w miejscu łączenia, czyli tutaj pod pachą, idę cały czas tym ciągiem, doczepiam sobie mniej więcej na środku z tej strony włóczkę. Przekładam i robię jeszcze 2 oczka łańcuszka. To będzie mój pierwszy słupek. I teraz w tej przestrzeni będę wstawiała po prostu słupki. Raz i 2. Ja już pierwszy ściągacz zrobiłam, więc muszę się teraz trzymać mniej więcej tego samego, co tutaj i uzyskać tyle samo słupków, co tutaj. Tu mam 62. Mój ściągacz nie jest zbytnio ściągający, jest luźny. Można zrobić sobie bardziej ściągający, ale stwierdziłam, że zrobię sobie taki luźny. Więc żeby mieć to samo, muszę mniej więcej wykonywać tą samą ilość słupków. Tutaj w tych przestrzeniach ja dawałam dosłownie po 2, więc będę po prostu liczyła. Raz, 2, 3, tutaj 4, 5, 6, 7, 8, 9. Robię to naprawdę bardzo intuicyjnie. 10. Natomiast to, co ja robię, czyli po 2 w każdej przestrzeni, a gdzieniegdzie, jak już widzę, że jest za szeroko, to 3, to jest mój sposób na ściągacz. Jeżeli chcecie go zawęzić, musicie dawać mniej tych słupków i wtedy będzie zawężenie. Niestety to trzeba sobie wypróbować samemu i sprawdzić, jak się ściągacz układa poprzez zrobienie dosłownie kilku rzędów. Tak jak ja, jeżeli widzę, że te rzędy mi odpowiadają, że nie są za szerokie, to po prostu zostawiam, ale jeżeli bym widziała, że one się falują, i jest ich za dużo, to po prostu zaczęłabym jeszcze raz. Nie ma innej metody, jak po prostu metoda prób i błędów. Dobrze, to postawię sobie te 62 słupki. Ok, mam tyle samo, co powinna mieć. To w pierwszym rękawie mam te 62 słupki, wszystko się zgadza. I teraz połączę sobie tutaj z tym pierwszym słupkiem, który był, w taki sposób, że po prostu luźno wpinam się tutaj, ale to będzie tylko jednorazowe połączenie. I teraz, zaczynając od tych 3 oczek łańcuszka, robię narzut i robię ten słupek reliefowy przedni. W taki sposób, od razu. Teraz reliefowy tylny. I znowu przedni. Czyli tak tutaj się wbijam. Raz, 2. Zakładam, że to macie mniej więcej opanowane. Nie chcę tutaj zbytnio tłumaczyć, ale mam nadzieję, że będzie widać. Oczywiście te rękawy możecie sobie też obrębić w taki sam sposób, na przykład jak dekolt. Wcale nie musi być tego ściągacza, to już zależy od Was, co Wam się tutaj podoba. I narzut i pobieram sobie go tutaj od tyłu i przerabiam. Cały czas tak samo.
Dobra, przerobię oczywiście dookoła. Jestem już prawie tutaj na końcu. Oczywiście zaczynałam tutaj i ja nie chcę łączyć okrążeń, żeby to nie wyglądało brzydko, więc też ważne, żebyście nabrali, nie mówiłam, ale parzystą liczbę, żeby oczywiście Wam się ścieg zgadzał, więc kończę tutaj na reliefowym tylnym, a to jest mój początek, który tutaj robiłam i zamiast łączyć od razu przejdę do zrobienia tego reliefu przedniego. Po prostu ja tak to przerabiam. Wiem, że możecie to, są inne sposoby, ale ja tutaj nie lubię łączyć, lubię pracować w tak zwanej spirali i tak samo będę robiła za każdym razem już, czyli widzę, że tutaj jest początek, więc cały czas dookoła, a po prostu na końcu w ostatnim okrążeniu wbijam się raz i robię oczko ścisłe i to by było tyle i ta różnica się naprawdę niweluje, więc za chwilkę Wam to pokażę. Oczywiście ilość rzędów, które chcecie przerobić, zależy od Was. Ja tu dosłownie zrobiłam kilka z racji, że mam ograniczoną ilość włóczki, a muszę zrobić jeszcze dolny ściągacz, więc jeżeli mi zostanie tej włóczki, to mogę sobie jeszcze go przedłużyć, a to jest taka minimalna długość, którą na razie zrobiłam, a najwyżej sobie jeszcze poprawię, więc to też można jeszcze w trakcie przecież modernizować, że tak powiem. Ok, czyli tak, zrobię sobie ilość tych rzędów i zaraz Wam pokażę, co dalej. Ok, i kiedy już zrobicie tyle samo okrążeń, co planujecie, albo co pierwszym rękawie, to gdzieś mniej więcej tutaj, gdzie zaczynałam, ja widzę ten pierwszy moment, w którym doczepiłam włóczkę. Po prostu robię sobie w taki sposób, że zamiast tutaj zrobić słupek, to zrobię półsłupek nawijany, czyli krótszy. I jeszcze w tym miejscu, gdzie od tego zaczynałam, również zrobię sobie krótszy, a w kolejnym po prostu zamykam oczkiem ścisłym i naprawdę nie widzę żadnej różnicy wysokości. Ja tak robię. Oczywiście możecie też robić dowolnie po swojemu. I gotowe. Natomiast teraz jeszcze został mi oczywiście ściągacz na dole i tak jak Wam wcześniej wspominałam, to jest dosłownie ta sama metoda, co była na górze. Już Wam tutaj się pokazuje, tylko muszę to wszystko poukładać, z tym, że mi wyszedł szeroki po prostu ten panel i nie chcę, żeby mi się tak na dole był bardzo szeroki. Oczywiście, jeżeli zaplanowaliście bluzeczkę w ogóle bez ściągacza, to już w ogóle nie musicie tego obrębiać, bo jest bardzo ładna krawędź. Ja natomiast robię właśnie ze ściągaczem, dlatego będę starała się też jak gdyby zawęzić tutaj w tym miejscu. Można używać na przykład mniejszego szydełka, bo one też już Wam zawęzi, na przykład 2,5 mm. Myślę, że na początek też go użyję, bo będzie mi prościej nawet tutaj się wbijać w te miejsca. I można też zmniejszać. I za chwilkę Wam pokażę, jak to będę robiła. Czyli tak, doczepię znowu w którymś z krawędzi bocznej, bo to wtedy najlepiej właśnie wygląda, jak się doczepia na boku. Po prostu doczepiam sobie włóczkę. No i pracuję też tym mniejszym już szydełkiem, więc ten ściągacz też będzie mniejszy, czyli znowu robię 3 oczka łańcuszka i tutaj zamiast wbijać się w te oczka, które są, będę wbijała się właśnie pomiędzy już te półsłupki, które były. Z jednej strony mam wyglądające na prawo, drugie na lewo, tak jak Wam wcześniej wspominałam, pomyliłam się, ale dzięki tej pomyłce ładnie mi się zszyły krawędzie. I zobaczcie, zaczynam od tego, że też musi być parzysta liczba oczek. Oczywiście pamiętajcie o tym, że też tutaj musi wyjść parzysta, ale jakby wiem, że liczenie tego wszystkiego będzie dla mnie kłopotliwe, więc ja sobie jeszcze to na końcu zweryfikuję. Na razie sobie przerabiam. Czyli tak, zaczynam, tutaj widzę, że jest pierwszy, więc przerabiam słupek. Raz. Kolejny. 2. Czyli po prostu nie wbijam się w oczko, tylko ten słupek. Ten półsłupek, który był wcześniej. 3. Jakby nawijam od prawej strony tutaj. Od razu. 4. W zasadzie nie, przepraszam Was. W zasadzie tutaj robimy od razu ścieg. No tak, przecież ja oczywiście o tym zapomniałam. Mamy tutaj tę część, więc tak. Licząc od tego, że to będzie przedni, to ten wbije się tylny. O! Przecież możemy to zrobić od razu. Kolejny będzie przedni. Kolejny. Tutaj właśnie słabo widać. I też się zastanawiam, czy ja tutaj czegoś nie pomijam. Zdecydowanie pomijam. Bo jednak te półsłupki są tutaj ciasne, więc trzeba dobrze sobie popatrzeć, gdzie on jest.
i mamy trzeci, kolejny. Czyli tu już sobie sami w zasadzie określimy ten rząd, od razu robiąc te reliefy tak zwane. Z tym, że tak jak ja wspominałam, ja będę skracać. Zrobiłam sobie jakąś część, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, więc teraz na przykład ten od tyłu zrobię jeszcze jako szósty, a w siódmym pobiorę sobie dwie, zobaczcie, pobiorę sobie dwie, żeby sobie zmniejszyć i to będzie siódmy. I tak będę robiła co 7 i na przykład teraz znowu raz, dwa, trzy. Tu zrobiłam czwarty, niestety sezon na koszenie trawy. Wiem, że to słychać, ale jest tak gorąco. 5, 6, że ciężko mi tutaj zamykać. Teraz zrobię siódmy, więc od dołu mi wychodzi teraz, żeby zaczepić, pobrać, jakby pominąć dwa słupki tutaj, czyli jakby pobrałam dwa i robię sobie ten siódmy w taki sposób. I znowu raz, jeśli Wam to sprawi trudność, możecie robić jeszcze raz na oczkach, czyli tak jak ja Wam na początku pokazywałam, że można ten pierwszy ściek zrobić na oczkach. Dwa. To jest jakby mój sposób też na zmniejszenie. 3, 4, 5, 6. No i w siódmym tutaj akurat wychodzi z przodu, żeby zabrać dwa półsłupki i sobie to zmniejszyć. I tak robię. Jest to tak naprawdę na czuja, bo nie wiem, jak mi się to zmniejszy. Jeżeli się okaże, że to zmniejszenie jest za małe, to muszę spróć i robić na przykład w 5. Jeżeli za duże, to muszę robić na przykład, nie wiem, w 10. Robię to naprawdę bardzo spontanicznie i mam nadzieję, że to mi się uda. Przerobię tak kilka rzędów, dosłownie tak samo jak pokazywałam Wam rękaw, w okrążeniach cały czas i zobaczymy, jak to się, czy się udało, czy się nie udało. Także idę przerabiać. Ok, ja już skończyłam robić mój ściągacz. Wszystkie nitki już sobie pochowałam i jeszcze na koniec Wam chciałam tylko powiedzieć, że udało się w ten sposób, który Wam pokazywałam. Nic nie zmieniałam, nie osiągnęłam taki ściągacz, o jaki mi chodziło. On jest w miarę fajny, luźny i przy krótkiej bluzeczce fajnie się układa. Tak, można powiedzieć, właśnie jest elastyczny. Jeśli Wam się zdarzy, że ściągacz będzie za szeroki, to tak jak wspominałam, trzeba gęściej zawężać te oczka. No i oczywiście to by było na tyle. Ja już mam bluzeczkę gotową, jestem bardzo z niej zadowolona. Naprawdę świetnie się układa, świetnie leży. Mam nadzieję, że któraś z Was skusi się na taką bluzeczkę i będzie mieć taką samą jak ja. Także ja już wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Do zobaczenia. Pa, pa!